Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku muzycznego alfabetu. Dziś hasło Barcarola. Barcarola, proszę Państwa, to nic innego jak pieśń weneckiego gondoliera. Właściwie nazwa ta dotyczyła również tych piosenek ludowych, które śpiewali gondolierzy w Wenecji, ale przeszła również do muzyki tak zwanej poważnej, do muzyki pisanej przez genialnych kompozytorów, do muzyki scenicznej. I ponieważ kompozytorzy oczywiście musieli inspirować się tak wspaniałą sceną w magicznym mieście Wenecji, gdzie wśród malowniczych, wąskich kanałów pływały łódki, gondole z człowiekiem, który powolnym ruchem wiosłował i łódka kołysząca się na wodzie prowokowała go do śpiewania, a jakże w stylu włoskim, przepięknych, ciągnących się melodii. No jak ja sobie o tym pomyślę i zamknę oczy, to aż sam jestem zainspirowany. I kto wie, może kiedyś również sam napiszę jakąś barcarolę. Słowo barcarola tak naprawdę pochodzi od słowa włoskiego barca, czyli łódka. Takie to proste. Teraz mam dla Państwa pytanie. Jaka jest najsłynniejsza barcarola w historii muzyki? Już widzę Państwa, wszyscy mówią Chopin. No przecież Chopin, oczywiście, że Chopin. Czy ktoś powiedział co innego? Jestem bardzo ciekaw. Jeśli ktoś powiedział, to proszę szczerze napisać w komentarzu, bo naprawdę będę bardzo, bardzo zdziwiony. Zaskoczony pozytywnie szeroką wiedzą. A zdaję sobie sprawę, że na pewno po drugiej stronie kamery są tacy z Państwa, którzy taką wiedzę posiadają, ale większość zapewne nie i dlatego tu jesteście, żeby się czegoś dowiedzieć. I ja dzisiaj pokażę Państwu 3 barcarole napisane przez różnych kompozytorów, bardzo, bardzo słynne. Porównamy je w jakiś sposób. Barcarole oczywiście pisane były przez bardzo wielu kompozytorów, były wkładane jako arie do oper. Chopin na pewno stąd znał ten gatunek, bo przecież jak wiemy kochał operę i na pewno słyszał barcarole, czy to Donizettiego, czy to Rossiniego, ale też bardzo wielu innych kompozytorów pisało te gatunki i warto udać się na poszukiwania różnych barcarol. Żeby zaostrzyć apetyt, to pokażę Państwu właśnie 3, ale rozpoczniemy od tej najsłynniejszej. Najsłynniejsza barcarola, bijąca nawet popularność Fryderyka Chopina. Posłuchajmy.
i tak dalej. Co to było? Jacques Offenbach, proszę Państwa, i jego trzeci akt nieukończonej opery, opowieści Hoffmana i piękny duet Belle Nuit au Nuit d'amour, czyli piękna noc, noc miłości. I to jest właśnie najsłynniejsza barcarola w historii muzyki. A teraz pokażę Państwu dwie moje ukochane barcarole. Oczywiście, a jakże, Fryderyk Chopin. I tu rozpoczyna się to kołysanie łódki. I co ciekawe, Chopin też, jak Offenbach, napisał duet. I tak, jak myślę, wszyscy znamy, a z racji tego, że obiecałem sobie, że te filmy nie będą długie w alfabecie, to zapraszam do odsłuchania mojego nagrania w całości barcaroli, czy to na mojej płycie, którą już wydałem z barcarolem właśnie między innymi, czy to na YouTubie. A teraz kolejna z moich ulubionych barcarol. Kto zna? Też duet, ale nieco inaczej napisane. I odpowiada. I odpowiada. To jest oczywiście Piotr Czajkowski, mój ukochany kompozytor, którego każdy utwór bardzo porusza moją duszę. Tak więc zachęcam do odkrywania, poszukiwania różnych barcarol. Mamy Gabriela Fauré, mamy Alcana, mamy bardzo wielu kompozytorów, którzy inspirowali się tym, a jakże bardzo inspirującym obrazem weneckiego gondoliera śpiewającego pieśń lub też duety, jak słyszymy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.